Cześć wszystkim, witam was serdecznie na moim YouTube. Jesteśmy na Cyprze, w mieście Larnaca. Zaczynamy tutaj dzisiaj swoją przygodę i zapraszam do oglądania. Dobra, z bomby od razu kilka informacji. Przylecieliśmy tutaj Wizarkiem sobie za 350 zł. To już jest lot w dwie strony, niestety bez bagażu rejestrowanego, ale plecaczek wystarczy, bo jesteśmy tutaj tylko od wtorku wieczora, w sumie nocy praktycznie, do soboty w nocy. No także na te parę dni akurat wystarczy, myślę, taki plecak podręczny i będzie git. Słuchajcie, hotel wam później pokażę. Za hotel zapłaciliśmy 330 parę złotych jakoś, czy 40, nie, no wyszło jakieś 170 zł za osobę, za ten cały pobyt. I to jest już ze śniadaniami, czyli no, jak dla mnie elegancko jest. Myślę, że będą jedne z tańszych wakacji. Słuchajcie co, Cypr jest ogólnie spory, także na pewno jeszcze tu kiedyś wrócimy i no, nie ma opcji nawet, że w te parę dni zwiedzimy cały Cypr. Wykluczone, wiadomo, także plan jest taki, żeby na pewno tutaj Larnacę sobie zobaczyć miasto. Wiadomo, kilka jakichś fajniejszych plaż, może jakiś tam Camel Beach, coś takiego tutaj jest gdzieś niedaleko. No, coś się ogarnie na pewno. Myślę, że jutro weźmiemy sobie samochód i będziemy śmigać też jeszcze do Nikozji i tak dalej. Tutaj jest takie miasto, stolica graniczna ogólnie. No, tutaj jest taki mały miks Turcji i Grecji na tej wyspie. No i co? Myślę, że będzie gitarka. Fajnie jest słoneczko. Miał być dzisiaj deszcz, to popadało w 2 minuty i w ogóle nawet nie wiem z czego, bo nie widziałem chmury takiej deszczowej nawet. Także bajeczka. Dobra, lecimy sobie. Tutaj właśnie deptakiem, elegancko. I co, tam już do miasta niedługo będziemy dochodzić. Mamy hotel trochę na obrzeżach, co prawda, ale za to mamy blisko lotnisko i mamy blisko jezioro tutaj, co jest takie słonowodne. Także dla mnie lokalizacja w miarę spoko, jak na takie. Słuchajcie, co jeszcze? Lecąc na Cypr, ogólnie zabierzcie sobie przejściówki do kontaktów, te angielskie takie, co są w UK. Ponieważ nie ma tu europejskich kontaktów. Ja zrobiłem małą gafę, wziąłem pierwszą lepszą przedłużkę, taką co miałem w biurku i się okazało, że wziąłem azjatycką, a byłem pewien, że wziąłem tą angielską. Także no, jesteśmy na razie bez prądu, musimy kupić sobie tu przejściówkę jakoś. Teraz ogólnie tu jest jednokierunkowa teraz, ale na Cyprze również jest ruch lewostronny, także też nie zagapcie się i nie jedźcie pod prąd, nie? I dobra, wejdziemy sobie, zobaczymy. 2,50 kosztują tu bilety ogólnie. No i to jest zamek z Larnaki i muzeum za jednym razem, ale chyba nie wchodzimy, tak myślę. Dum 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 dum. Zdrówko. Nie ma chyba nic lepszego na taką właśnie ciepłą porę i kaca też niż bubble tea ogólnie. Polecam naprawdę. Dobra, słuchajcie, musieliśmy przeczekać chmurę jedną, ale już słoneczko wychodzi z powrotem, można śmigać dalej. Słuchajcie, różnica jest diametralna naprawdę. Jak teraz jest właśnie słoneczko, grzeje aż po karku, czuć jak przypala, a zaszła jedna chmura na chwilę, zaczął się zbierać wiatr, piaskiem zaczęło walić od razu od plaży. No jest różnica nieba a ziemia, powiem wam, nie? Słuchajcie, co do przejściówek właśnie tych angielskich, to naczytaliśmy się tu ogólnie, że ponoć jest tylko jeden sklep, gdzie to można dostać, że są takie ciężkie, żeby ich nie zapomnieć. W pierwszym kiosku ogólnie dostaliśmy, do jakiego weszliśmy i kosztowały niecałe 3 euro. Także no, nie czytajcie bzdur ogólnie, nie słuchajcie. Bo to jest dostępne tutaj na pewno co drugim kiosku albo coś. Taka mała rada, bo przejściówka jedna była za 6 euro i to była no same USB ogólnie. A my wzięliśmy taką no, na normalne gniazdko, nie że samo USB, no i ona jest o połowę tańsza tak ogólnie, także no, myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, nie? Minęliśmy właśnie taką siłownię ogólnie, małą, fajna nawet, w fajnym otoczeniu jest na pewno, relaksujące. Słuchajcie, doszliśmy ogólnie do wniosku, że nie ma co się szczuć i nie idziemy plażą, bo nie wzięliśmy dzisiaj ręczników ani kąpielówek, także idziemy sobie w miasto. Gdzieś tutaj odbijamy. Ciekawy blok, trzeba przyznać, ładny. Na pewno mogę potwierdzić, że aut, korków tutaj nie brakuje, nie? Gdzie wchodzimy do parku miejskiego, tak jest przynajmniej na mapie oznaczone, ale z tego co widzę to jest bardziej chyba plac zabaw taki.
Może gdzieś dalej będą jakieś fajniejsze drzewka, ławeczki. Zobaczymy. No dobra, jeśli to ma być park, to muszę przyznać, że dużego wrażenia na nas to nie zrobiło. Szczerze mówiąc, idziemy sobie do sklepu jakieś napoje czy coś. Dobra, byliśmy w supermarkecie Metro. Tutaj taki dosyć spory był, piętrowy. I no, tak może być ogólnie. Nie znaleźliśmy nic takiego nowego, czego nie widzieliśmy. A zawsze jak wpadamy na jakiś nowy kraj albo coś, to liczymy, że znajdziemy chociaż jakiś inny smak czy jakiegoś produktu albo coś takiego. No ale no nic specjalnego nie było, szczerze mówiąc. Co do cen, no to nie jest tak źle. Jest taniej na pewno niż było na Krecie, niż było na Santorini na pewno. I co, no trochę drożej niż w Polsce na pewno, no, tego się nie da akurat uniknąć. Ale nieźle, przystępnie. Słuchajcie co, idziemy sobie jakimiś zadupiami, bocznymi jakimiś uliczkami. Ogólnie jest trochę ciszej przynajmniej. No i co, idziemy w stronę jeziora. Tutaj właśnie niedaleko nas jest. No i tam się przejdziemy trochę, odpoczniemy sobie pewnie. Zobaczymy jak wygląda. Czas na przerwę, czas na Monster. Słuchajcie, powiedziałem Sarze, że nad jeziorem są 2 km ogólnie. Już tak przeszliśmy z 2 km i teraz ja uświadomiłem, że zostało jeszcze ponad 2 km. Zobaczcie, jaką mam idę. Nie no, zaraz jesteśmy, żartuję. Tu jakiś park widzę taki, bo po prostu pole zarośnięte. Już niedaleko jeziora. Ogólnie dróżka taka. Tutaj wiedzie, jakbym nad morze szedł w Jantarze albo gdzieś. Trochę wiatrem tu pizga. Ale już jesteśmy przy jeziorze. Ale pizga! Dobra, wydostaliśmy się z tego jeziora. Mam strasznie pizga tam wiatrem. No, takie sobie, szczerze mówiąc. No, tam jest ogólnie punkt do obserwowania flamingów, ale no nie spotkaliśmy i wiadomo, to trzeba w odpowiedniej porze przyjść. Co prawda powinny jeszcze w marcu być, ale no pewnie z rana albo coś tam, nie wiem. Nie znam się, nie będę się wypowiadał, że uciekamy, bo zaczyna padać ogólnie. Trochę tempo podkręcamy i go. Trochę nas ominęły te chmury, ale tak, jeszcze przypuszczam, że zaraz wrócą. No to jest w miarę okolica naszego hotelu. Mamy stąd, no nie wiem, z pół kilometra jeszcze nam zostało do przodu. Patrzcie jak panie mają koty tu zrobione. Trochę domków. Słodziaki. Dobra, dotarliśmy z powrotem do nas do hotelu. Tak wygląda z zewnątrz. Za chwilę pokażę wam w środku. Co, idziemy na krótką pauzę. I zaraz dalej pewnie ruszamy. No i dobra, jesteśmy już w środku właśnie. Taki bar tutaj jest. I basen mały. Ale fajny. Przynajmniej jest. No powiem wam, za tą cenę to i tak nie ma co narzekać. Naprawdę śniadania i basen. Tylko że zaczyna kropić znowu właśnie. Dochodzi do nas ta chmura. I co, tu jest jeszcze jakiś taki bar. Wiadomo jak to w hotelu z reguły mają. I jest siłownia. Będzie tutaj chyba od razu. Nie, tu jest dla staffu. Tam jakiś common room. Tak, tu są jakieś toalety, to nie pokażę wam teraz, ale od basenu jak się wychodzi, to jest jeszcze siłownia, w cenie też, no i winda. No i dobra, tak wygląda łazienka, tam jest wanna. No pokój nie jest jakoś super duży, mały telewizor jest i meble są takie plastikowe, dziwne. Nie wiem, kto to wymyślił ogólnie, no ale jest łóżko, wiadomo, lodówka mała tutaj, no i balkon. I w sumie chyba każdy pokój ma balkon właśnie z popiołką. No, bunkrów nie ma, ale za tą cenę nie ma naprawdę co narzekać. Jeśli chodzi o śniadania, ogólnie to też nie są za bogate, że tak to ujmę. Jedzenie te co jest na ciepło, to były dziś jakieś kiełbaski i nie wiem co tam było jeszcze. Jakaś fasolka czy coś, ale już było chłodne, bo te bemary mają chyba 2 tylko i były otwarte cały czas ogólnie, także były zimne. Parę jakiś tam sklep tostowy ogólnie, żeby sobie grzanki zrobić, no i tam wiadomo jakieś sery, szynki, trochę jakichś pomidorów. No, jest na pewno co zjeść ogólnie, ale no nie ma też szału, także no kto co lubi, dla mnie spoko. Dobra, nastąpiła mała zmiana planów, bo trochę dłużej popadało, dopiero tak naprawdę wynurzamy się dalej. No ale jest wszędzie mokro, już pogoda na bluzę bardziej. No ale się nie ma co dziwić, jest już później trochę.
I co, idziemy na jakąś szamkę zobaczyć tutaj. Mamy jakąś knajpkę obczajoną, zaraz zobaczymy, czy nie kłamią. No jesteśmy w knajpce u Stefana. Zaraz zobaczymy. Dobra, zamówiliśmy talerz jeden taki na współę. To są przystawki, teraz przyszły, później dojdzie w sumie takie główne danie. Dobra, tak wygląda talerz z głównym daniem. Są frytki, krewetki, jakieś baby kraby, coś takiego, małe kraby, jakaś ryba. No, tak wygląda z zewnątrz ogólnie knajpka. Co, tam jeszcze na talerzu było parę innych rzeczy, które tam przykopane były. No, ogólnie jakieś kalmary i tak dalej. Na koniec dostaliśmy jeszcze deser jakieś po jakimś ciastku, dobre było. No i co, za wszystko zapłaciliśmy 29 euro na dwie osoby, to jest spoko według mnie. Ogólnie co, dalej trzymam się tego, że nie lubię ryb i to tak naprawdę był jeden z moich najgorszych ogólnie obiadów, który w ostatnim czasie jadłem. No ale przygotowany był faktycznie dobrze, nie było tak, że po prostu jakieś niedosmażone czy coś i jak ktoś lubi owoce morza, to spoko, na pewno będzie mu smakować. I co, idziemy rozchodzić trochę jedzenie, jeszcze jakieś spacery. Teraz już fajnie pojawiają się światła, już też ładnie będzie wyglądać wszystko od razu kolorowo. No i mamy meczet jeszcze obok zamku tutaj, Kastla. Co, tym razem odejdziemy może w tą stronę. Co? Idziemy, jakiś kościół tam jest, widzę przed nami. Może będzie chociaż fajnie wyglądał. Ogólnie wam powiem szczerze, to co druga osoba, którą się tu spotyka, to są Polacy ogólnie. Naprawdę od groma jest tutaj Polaków. No i mamy kościół. Ogólnie muszę przyznać, że ładnie wygląda, ładnie jest oświetlony. Jest takie wejście tutaj. Ciekawie. Wiecie, msza chyba jest w środku. Się zdaje, albo jakieś egzorcyzmy. Ogólnie to jest cerkiew świętego Łazarza. Jest fajny. Naprawdę ładnie wygląda. Ile, że mają rozmach skurwysyny. No i mamy jeszcze jedną stronę. Ładne, naprawdę. No i co? Wracamy powoli do hotelu. Już mamy kilkanaście kilometrów dzisiaj zrobionych. Także idziemy sobie odpocząć. W sumie jutro też jest dzień, nie? No i dobra, tym akcentem kończymy. Dzięki, że oglądaliście. Wpadnijcie na Instagram, zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i widzimy się niedługo.